Ale tutaj mówią, że akademiki, że no, to ma tak być przyjemnie. Dla kogo? Panie! Dla kogo? Przecież myślę, że my jesteśmy W Gdańsku, w dzielnicy Przymorze, odbył się protest mieszkańców przeciwko zabudowie terenów zielonych przy Galerii Przymorze. Mają tam stanąć 3 16-piętrowe akademiki. Postanowiłem zapytać protestujących, dlaczego przyszli na protest zorganizowany przez radnych opozycji. To są autentyczne wypowiedzi. To mają wstępnie powstać 3 wieżowce, akademiki. Jak pan ocenia tą inwestycję? Tutaj. Widzi pan to miejsce? Jak tu będzie ciasno? Co tu się będzie działo? Nie wiem, brak słów. No to już jest taka przesada. Nie pan nie widzi, co się dzieje na Przymorzu? Się wszędzie buduje. To jest już miejsca nie ma po prostu. Jest tłok, korki. Jeszcze 10 lat temu to tutaj było sympatycznie i pięknie, nie? Jeszcze trochę byśmy mieli zabetonowane wszystko. Za dużo tego. tu się nie można ruszyć. No to jak pani się zapatruje na te 3 tutaj Jestem, budynki? proszę pana, bardzo przeciwna. To nie jest miejsce. Ja rozumiem, że to jest dla dewelopera dobre miejsce, ale dla mieszkańców nie jest dobre. Proszę, na obrzeżach nie budują, prawda? Tylko to nie będzie budynek dla mieszkańców. Tylko tak jak oni tutaj piszą, że niby studenci, oczywiście wątpię, żeby nasi, a chyba mówią w przyszłości, żeby sobie tutaj zamieszkali. Kłamcy są. No nie wolno zabierać wszystkiego i pakować w jedno miejsce tłumy ludzi, prawda? I mieszkańców. No ale tutaj mówią, że akademiki, że no, to ma tak być przyjemnie. Dla kogo? Panie! Dla kogo? Przecież myślę, że my jesteśmy i Kierwiński kupujemy to, co powiedział, on nam że mówi, to no ludzie. będzie dobre, to będzie dobre, a co mu wychodzi? Nic mu nie wychodzi. Tu jest akademik zrobiony naprzeciwko Alfa, prawda? Nie jestem zorientowana, czy tam jest zagęszczenie studentów, czy polskich, czy zagranicznych, nie umiem tego odpowiedzieć. Ale jest to potężny budynek, który tam jest. Po co jeszcze tutaj? Pytam się. Studenci nasi to sobie wynajmują tu w Falowcu mieszkanko, prawda, czy inne. Natomiast jak przyjeżdżają z zachodu, to niech sobie wynajmą tak samo mieszkanie. A przypuszczam, że to nie jest dla studentów, znając obecną sytuację, jaka jest w kraju. No to dla kogo pani obstawia te 3 Dla budynki? tych, co będą tu zjeżdżać od przyszłego roku. A pani jest za czy przeciw ustawieniu tutaj 3 wieżowców? Przeciw, proszę pana, no to gdzie to tej zieleni w ogóle nic nie będzie? Nie, to jest niemożliwością po prostu. Już za dużo tych bloków postawionych tutaj jest na Przymorzu. No ale tutaj deweloper, inwestor mówi, że planuje ustawić 3 wieżowce, które będą akademikami. A gdzie to będzie? Jak to tutaj na tym placu małym? No tutaj jest teren zielony. No już wiem. A co z galerią? A co z galerią? A tego to ja nie wiem, no oficjalnie twierdzą, że będzie otwarta. No nie wiem, jak tutaj po prostu powstaną bloki, to wydaje mi się i galerię zawładną, nie? Także wydaje mi się, że to będzie tak jak z Alfą, nie? No a co z Alfocentrum? Też zlikwidano? No widzi pan, dlatego mówię, oni małymi kroczkami po prostu dojdą do tego, że galerię nam zlikwidują, no. To jest Alfa. A często pani robi zakupy w tej galerii? Oczywiście, że A jak, w jakich sklepach na przykład? w jakich sklepach? No w obrębie tu są wszystkie sklepy dobrze zaopatrzone, także... Ale głównie spożywczy, czy raczej markowe jakieś rzeczy? No to jest ogólnie wszystkie. I odzież, i gospodarcze, i wszystko się robi. Także to nie tylko, że spożywka, nie? Ale Leclerc tutaj, gdzie można wszystko dostać. Także ja uważam, że... Daleko ma pani do Leclerca na pieszo? Nie. Tak, gdzieś tam 15 minut. Drugi panie, a panie dlaczego dzisiaj tutaj przyszły? No bo Że jesteśmy protestować przeciwko blokom, przeciwko wieżowcom. To jest co bardzo będzie z wodami Mamy gruntowymi? bliziutko, mieszkamy w Falowcu, mamy bliziutko do Leclerca i podoba nam się tu. Latem leżaczki są powykładane, każdy może wypocząć, ławeczki, kawki się można na zewnątrz napić, a to będzie zablokowane, będziemy tak w betonie żyć. Pani mówi o jakichś wodach tutaj. No, wody gruntowe, bo tym bardziej, że jak będzie tu budowane bloki, to będzie tak samo potrzeba więcej wody po prostu.
No i co będzie dalej? Nie będziemy mieli A dostarczonej to mówi, wody. że po prostu miasto musi dostarczać wodę do państwa kranów. I Tak. obawiacie się, że to się nie uda. Że się nie uda, absolutnie, że się nie uda, bo będzie czym więcej bloków, tak samo jest to wszystko zabudowane tutaj. A woda musi być. Także no nie wiem, uważam, że to jest też bardzo A widziały Panie może projekt gdzieś, czy też plan realizacji? To ma być 16-kondygnacyjny budynek, 3 wieże. Takie Tak, 16 oczywiście. Proszę pana, czy w związku z tą budową ma być zlikwidowany Leclerc? No, tutaj właściciel Leclercu twierdzi, że będzie dalej to czynne, ale Ale zagrożenie na pewno jest jakieś. Zagrożenie jest. Jest Oczywiście. zagrożenie, a to jest dla nas naprawdę, my już jesteśmy starszymi osobami, to nam jest tutaj potrzebny taki market. A jak tak bloki postawią, to Ten falowiec działa 50 lat. Tu mieszkają osoby, które od początku mieszkają, czyli ale postępowanie jest no, zawieszone. A dlaczego już mówimy o tym 50-letni dzisiaj są. tutaj? No to Bo dla nich dzisiaj taki wiemy o tym, że Leclerc deweloper to jest, proszę złożył pana, wniosek o pozwolenie na budowę. coś W ekstra. przypadku Bo tu Alfa można Centrum podejść, pozwolenie było już blisko wydane. zakupy Pozwolenie zrobić, zostało nie trzeba wydane w jeździć 2025, po czy też procedura okolicy. została I jakby jest wszczęta i ekstra, procedowana w super. 2025 Ten roku. sklep A tam dlaczego jest protesty, bardzo dlaczego sprzeciw potrzebny. mieszkańców ma sens? a pojawienie się, rozumiem, tych budynków będzie po prostu przeszkodą dla państwa. Przeszkodą. Uważam, Tak, że będzie. dużą przeszkodą, dużą, Bardzo naprawdę. dużą. Jako radny też Komisji Zagospodarowania Przestrzennego chcę pokazać Państwu kilka przykładów na to, że to jest już systemowe działanie po prostu inwestorów. A w Gdańsku to już osiąga skalę naprawdę nieokiełznaną. Mamy coś takiego we Wrzeszczu, niedaleko Galerii Bałtyckiej. Mamy przy ulicy Hugo Kołłątaja powstał budynek wielorodzinny z częścią usługową zamieszkania zbiorowego. Z 2019 roku wydana decyzja, pozwolenie na budowę. I cóż się okazuje, szanowni państwo, niedawno miasto Gdańsk uruchomiło taką stronę, gdzie można zobaczyć, gdzie są lokale, w których można nocować, tak, noclegi. Cóż się okazuje, szanowni państwo, że w tym budynku wielorodzinnym z częścią usługową już na ten moment mamy ponad 16 lokali na krótki najem. Tak to wygląda, szanowni państwo. Ale to nie wszystko. Jak państwo jeździcie czasem do Akademii Medycznej, to zjeżdżając ulicą Smoluchowskiego, też możecie zobaczyć sobie taki powstał bardzo niedawno nowoczesny budynek zamieszkania zbiorowego, hotel z częścią handlowo-usługową oraz garażem podziemnym i można tam apartamenty inwestycyjne znaleźć. Jak Pan ocenia pomysł realizacji w tym miejscu zabudowy w postaci 3 wieżowców? Wiedział Pan, na kogo trafić. Jestem współautorem projektu Przymorze. Buduję z kumplami Przymorze w Minecrafcie. Projekt Przymorze po prostu, pewnie Pan słyszał. Jako mieszkaniec, który mieszka na Przymorzu 22 lata, od urodzenia praktycznie. Pamiętam, jak jeszcze nie było Leclerca, pamiętam, jak to były łąki, pola, domy jeszcze. I osobiście jestem bardzo niezadowolony z tego powodu, że chcę tutaj zbudować 3 kolejne bloki. Ja tutaj 7-6 byłem właśnie całą podstawówkę, całe życie oglądałem podstawówce, jak oglądałem, jak budowali tamte wieżowce, 4 oceany i te spektrumy właśnie obok mojej były szkoły. No i generalnie no to ja już uważam, że starczy tych wieżowców. Myślę, że już to było na tyle. Żeby tutaj dopychać kolejne, no to już przesada moim zdaniem i tyle. O ile nie jest tak, że w tamtych akademikach na Kołobrzeskiej nie są wszystkie mieszkania zapełnione, no to mogliby tam po prostu zrobić mieszkania kolejne i tyle, albo w ogóle w jakichś, nie wiem, innych miejscach, gdzie są puste pola. W Gdańsku jest tyle różnych dzielnic, gdzie są puste pola. Na przykład na południu mamy na przykład Orunię Górną, Matarnię czy coś. Tam by mogło jakieś powstawać, ale nie w terenie takim, gdzie tutaj za chwilę będą ultrakorki. Proszę pana, tutaj obrońców wyższa już jest wystarczająco zakorkowana na co dzień. Zwłaszcza szczególnie o 16 godzinie, kiedy na przykład nieraz przyjeżdżałem tutaj 148, wracając z pracy. A co dopiero się będzie działo po tych 3 wieżowcach? No to ja sobie nawet nie wyobrażam. Dzień dobry, a dlaczego Pani tutaj dzisiaj się pojawiła na tym Ja proteście? właśnie wysiadam z autobusu, bo jestem mieszkanką Przymorza. Już byłam na proteście
informacje odnośnie Centrum Alfa, a nie przypuszczałam, że zdążę, bo akurat wracam z pracy dosyć późno, dzisiaj wyjątkowo, że zdążę i jest mi miło tutaj posłuchać. Jestem bardzo zainteresowana, bo mieszkam na Przymorzu od urodzenia. A słyszała Pani tutaj o tej inwestycji, która... Już widziałam zdjęcia. No i jak Pani się to podoba? W ogóle mi się to nie podoba. Przestaje mi się Przymorze podobać, a chociaż jestem całym sercem za tą dzielnicą, naprawdę. Brakuje mi tutaj już przestrzeni. Bardzo. Za wysoko budują, za gęsto? Za wysoko, za gęsto, za mało zieleni i właściwie generalnie myśli się tylko o, ja nie wiem, o turystach, No ale o zaraz... ludziach z zewnątrz, bo właściwie kto już ten rynek się chyba budowlany nasycił, bo to samo jest z wieżowcami, które się budują przy zielonej drodze, więc też już stoją budynki, wieżowce, więc tutaj historia się powtarza. U nas tam przy Centrum Alfa to samo mają być jakieś kolosy. Jestem przerażona, bo ja tam bardzo blisko mieszkam i nie wiem, gdzie będę robiła zakupy, gdzie sobie pójdę na kawę, na spokojnie, tak, gdzie sobie się powspinam, na ściance do kina. Wszędzie będę musiała dojeżdżać, ja jestem coraz starsza. Wydawało mi się, że wszystko mam pod nosem, a tu się okazuje, że jednak nie. No dokładnie w tym falowcu, także wiem też od tygodnia mniej więcej o tym, że tutaj mają w planach powstać jakieś 3 olbrzymie budynki. Ja jestem przerażona tą myślą, to jest po prostu jakiś absurd. Zwłaszcza, że ja mam 2 pieski, z którymi tutaj codziennie wychodzę na spacer. Jest to jedyne właściwie miejsce tutaj w tej okolicy, tak przyjemne, wygodne, gdzie psy mi nie jedzą spod balkonów jakichś wyrzucanych śmieci, tylko mają po prostu zupełnie taką swobodną przestrzeń. No to jest przecudownie. A czy przekonuje Panią ta informacja, że deweloper planuje tutaj zrealizować akademiki? Czy to jest, czy wierzy Pani w jego intencje? Absolutnie nie. Dokładnie tak jak tutaj było powiedziane, no to jest po prostu takie oszustwo, które ma przykryć albo ułatwić po prostu tą inwestycję i możliwość po prostu wynajmu krótkoterminowego dla turystów i po prostu no zgarnianie kasy, no i nic poza tym. Nie ma Pani zaufania. Nie, absolutnie. Ale nawet jakby to miało być dla zwykłych ludzi po prostu mieszkania, to nie, po prostu tutaj nie ma na to miejsca. Dlaczego tutaj przyszłam? Tu w tym miejscu znalazłam się dlatego, że Alfa Centrum straciła te punkty, które miałam przed domem, tak? Przyszłam tutaj do cukierni, obejść święto rodzinne. Natomiast budowanie na tak małym obszarze tak wysokich budynków, no po prostu graniczy z jakąś komedią, tak? To jest odgrywanie komedii. Przede wszystkim... To, szanowni Państwo, co się dzieje na Przymorzu? Jedna galeria znika, przy drugiej zaplanowano postawienie 3 wieżowców. Co się dzieje w tym mieście? Są likwidowane galerie. A w jakim celu, to pani Dulkiewicz wie. No cóż, czy pani prezydent Dulkiewicz wie? Wątpliwe. Mieszkańcom Gdańska zalecam, by się trochę obudzili, bo kiedyś wyjdą z domu i nie poznają swojego miasta. Maciej Naskręt, wbijamszpile.pl